Siema Jachu. Siema, przywiozłem Ci kombinezony nowe. Idealnie, bo akurat się pakuje na rajd Portugalii, więc się przydadzą. W pierwszej części vloga będziecie mogli zobaczyć rajd moimi oczami, także może Was coś zaskoczy, może Was to zainteresuje, także zapraszam. Naprawdę teraz kompletuję opis, bo byliśmy już na tym rajdzie w zeszłym roku, trasy są podobne, a jechaliśmy też w marcu rajd Fafe do ERC i tam też było kilka podobnych OS-ów, więc próbuję sobie poskładać te opisy, które już mamy na świeżo, że na zapoznaniu będzie mi dużo łatwiej. Nie będę musiał wszystkiego opisać, tylko niektóre rzeczy tylko poprawimy kąty i już. Mapę sobie już jakby książki drogowe dostałem, więc mapy sobie już narysowałem. Na każdy dzień mam mapę rajdu, którą potem sobie wyświetlam w telefonie i mniej więcej na dojazdówce, jak jest jakieś skomplikowane skrzyżowanie czy coś, to dużo szybciej wiem, gdzie jechać. I też jak mamy jakąś akcję, że trzeba coś naprawiać w samochodzie i się śpieszymy, to nie muszę patrzeć w książkę drogową, tylko patrzę wtedy po kresce, którą sobie narysowałem. Także to ułatwia sprawy. Poza tym też przejrzałem ten rajd, można powiedzieć, że już narysowałem cały, to mam cały rajd przejrzany. Wiem, gdzie są jakie skrzyżowania, wiem, gdzie są błędy w książce drogowej, także wszystko jest. No i dzięki Tobie w sumie cały zespół ma łatwiej. No tak, generalnie wysłałem potem te mapy całemu zespołowi, więc każdy sobie może odpalić dany dzień i wie, gdzie jeździmy, gdzie nas można oglądać. Także ułatwienie. Mam czekoladę z Meksyku z papryką, także zrobimy degustację, bo przywiozłem, a jakoś nikt nie miał ochoty na nią. Kiedy wróciłeś z Meksyku? No, w niedzielę w nocy wróciłem, także jestem już przestawiony. Jetlag był duży, nie mogłem spać w nocy, w dzień zasypiałem, ale już jest ok. Teraz się można przestawić na Portugalię. Jak na Twoje standardy, to w domu mega dużo czasu spędziłeś teraz. No 4 dni, chłopie. A narysowanie takiego rajdu to myślę, że to są takie 2 dni, takie 16 godzin. Jak sobie rysuję od rana do wieczora, to taki rajd WRC można narysować. To jest dość skomplikowane, no bo te mapy są z Google Earth to robię, czyli te mapy są różne, czasem gdzieś tam chmura zachodzi, nie widać dobrze drogi, ale ogólnie to dobre urządzenie, też jest fajna aplikacja Ride Trasa, tam też można porównać odcinki z poprzednich lat, więc dużo takich różnych rzeczy, które tutaj stosuję do rysowania tych map i potem to wszystko działa. Na każdy etap jakby biorę sobie osobny zeszyt, jak już jest tak dużo łatwiej potem jak oglądamy onboardy, nie muszę tego przekręcać, tylko mam gotowy na każdy dzień, więc fajne ułatwienie. Fajne w ogóle są te zeszyty, one są szersze o centymetr od tych starszych, które używałem. Ogólnie można trzeci zakręt zmieścić w linijce, więc to też jest fajnie, bo mniej kartek na odcinku przekładam, to też przełożenie kartki zawsze jest problemem, że w szybkiej partii raczej nie staram się tego nie robić, a nie zawsze jest wolna partia, żeby przełożyć kartkę, więc fajnie jest mieć szerszy zeszyt. Zeszyty gotowe, mapy gotowe w telefonie, więc teraz trzeba się spakować. Trudno się jest spakować na rajd, jak w tle idzie, wiesz, Kanary. Oglądam sobie i teraz będzie Power Stage. Ładne buty. No, widzę, logotyp wjechał. Logotyp wjechał, także wiesz, wszystko spoko. Nówka sztuka. Nie będzie się tak brudził, mam nadzieję, po szuterku. No i mamy wreszcie nowe ściągacze, takie nie naskarowe, jak to się mówi. Ja mam w ogóle taką opcję Limited Edition. Mam jedną i tutaj drugą kieszeń. Mam 2 kieszenie na każdej nogawce dla pilota. Tak sobie zażyczyłem, także super, że tak można. Kombinezon szyty na miarę. Dobrze, że nie przytyłem. Balaklawy 2. Skarpety. I nowy golfik. Spoko. Nie samymi rajdami człowiek żyje. Trzeba zrobić kolację. Szczególnie dla gości. Saga się już parzy. No, to jest po prostu twarożek, jak to mówią. Czyli biały ser ze szczypiorkiem, trochę soli, jogurtu. Ogólnie bardzo dobra rzecz. Białko. Hansik jest. Teraz na byka jest tak, że jak się ma coś no, z jakimiś dodatkowymi obrędowaniami, to musi być na to certyfikat. Nie da się tak po prostu zrobić certyfikatu, tylko skanuje się tutaj kod, czy tam kod, metkę z OMP i wychodzi nam, czy te buty faktycznie są zrobione w OMP. I wychodzi nam, że są.
Czyli certyfikat na buty mamy. Briefing, ale tak naprawdę wszystkie OS-y po kolei robimy. Oglądamy razem zrzut z ekranu, mam wrzucony i analizujemy, co się działo w zeszłym roku, co nie. Byśmy zrobili ten Arganil i Radominio i może spróbujemy Amarantę, dobra? Dobra, Arganil mam już gotowy. To pamiętasz, że w tym drugim przejeździe, nawet jak ja wszystko mijałem, to były takie uderzenia, że się kapeć aż należał. Takie było nasze dokładnie. wrażenie, tak? Jutro 5:00, a ty mi jeszcze wyślesz listę, tak? 5:00 na A lotnisku. ja wysyłam te OS-y, papa. Dobra, dzięki, na razie. GoPro do onboardu, Mam. okulary do jazdy, Mam. dowodzik. Nie mam. Ale Mówiłem paszport. gdzieś- A, mam nowy paszport. Tak, dobry humor jest i opatrunki. Szymon jest 3 razy w tygodniu na lotnisku. Szymon był częściej w Ameryce w tym roku niż ja w Warszawie. Leciało się dobrze, pierwszy lot poranny. Zawsze mi się wydawało, że lot z Warszawy do Frankfurtu, a nie, jest niedziela, to kto ma w interesy latać. To dlatego takie pikniki leciały do Frankfurtu od rana. Lot udany, teraz mamy krótkie dosłownie przejście na kolejny lot. I leciliśmy Lufthansa, czekoladki. Do Porto mamy chyba 2,5 godziny lotu teraz z Frankfurtu, a ja dzisiaj wstałem o 2:30, dzisiaj wyjątkowo wcześnie. No i doleciliśmy do Porto. Też masz tak głucho w uszach? A tobie jak się leciało? Spałeś? Wszystko dobrze, 11:15, jesteśmy w Porto. Teraz 150 km do Arganilu. Jedziemy. Nie, skąd tu piasek. Miałeś kiedyś sprawdzanie bagażu? Miałem kiedyś, jak wróciłem z Łotwy albo z Litwy rano, wracaliśmy jakimś porannym samolotem z Aaronem i nam sprawdzali, ale wszystko czysto. Pojechaliśmy do miejscowości Arganil, tutaj jutro mamy testy, a tam gdzie te wiatraki widać odcinek 3 rajdu, także jest inna pogoda niż 2 miesiące temu. Myślę, że będzie miło. Idziemy zobaczyć trasy jutrzejszych testów. Przyjechaliśmy do tego hotelu, to sobie marzyłem się przejechać tym autem, a pan mówi, że właśnie nie wiedziemy. Także super. Czyli pan zapoznania takim autem nie robiłeś? Jeszcze nie, trochę mi to przypomina Kenię. A spoko, 6 godzin snu, jesteśmy na takiej portugalskiej wsi, koguty rano piały, także super. Fajna pogoda dzisiaj, zaraz ruszamy na testy. Śniadanko raczej takie na słodko, tradycyjnie. Jak... No, zjadłem trochę, tam były jakieś paróweczki, jakaś szyneczka, no ale śniadanie tradycyjne włoskie niby w Portugalii, ale espresso dobre. Tak działasz na 2 telefonach w trakcie rajdu, tak? Tak, bo na tym właśnie mam te mapy, na którą sobie narysowałem i cały czas mam podgląd, a tamten jest normalnie do komunikacji. Jak droga, podoba Ci się? Fajna, taka w stylu tych piątkowych OS-ów, też podobne do sobotniego Amarante, raczej szeroka. Mamy też drugą taką techniczną, która bardziej przypomina Sardynię. No i tak naprawdę nadal będziemy poznawać nową Fabię RS, bo 2 miesiące temu byliśmy tutaj. No myślę, że naprawdę dobrym teście tego samochodu i teraz zobaczymy, jak ten mój feeling po tych 2 miesiącach. Co, brakuje trochę bitej śmietany, nie? Nie ma biteksu od Geriego, 50 ml espresso. Możemy używać 2 mieszanek, twardej i miękkiej. Opony to są opony Reinforced, czyli wzmocnione, co na rajdy takie jak Portugalia czy Sardynia to jest przymus. Żeby takie mieć, żeby w ogóle mieć nadzieję na to, że się nie złapie kapcia. Jeżeli chodzi o generację, to w tej chwili są właśnie K4B i K6B. One były wprowadzane w zeszłym roku, więc zawsze ta literka oznacza najnowszą generację. Zawsze coś tam Pirelli zmienia, zazwyczaj na lepsze.
może dużo zakręcić. Jo? Ja im widział, bo to jest good face od Dragi, ja im Dobra, 36 prawy, nacisk 5 plus średni, 84 plus lewy zahacz, zahacz 5 plus prawy, 40 nie śpiesz 5 minus lewy krótszy 100, 6 plus prawy krótki przechodzi. nie jest źle jak na start, nie? No, wydaje mi się, że jest nawet bardzo dobrze, jestem jakby, to auto tak lekko jedzie, mam wrażenie. bardzo źle, nie? Nie ma oporu. Nie no, ty jedziesz szybko. Nie, że się ślizgamy za długo. się ślizgamy tam, że damy taki gorszy grip, bo tam wiadomo. Ale no, za drugim razem chciałem poprawić linię, a i tak troszkę mniej wypadliśmy, Dokładnie. ale był poślizg. No. No wiem. Moment, gdy jesteśmy w kolejnie, to bardzo często mam bardzo zakręconą kierownicę, czyli to jest bardzo łatwo, żeby podwinąć, więc muszę dokładnie. na to uważać. A czyli jest inaczej w tym aucie niż w poprzednim, jeśli chodzi o skręt? Tak, w takich nawrotach czy coś to jest trudniej. To jest to, co było na tym Fafe, że on tak, nie wiem, wtedy to było w kolejnach najbardziej, że mówiłem, że trochę tak jak tramwaj, No jedzie, tak, że tak. nie idzie go tak włożyć w taką pozycję. Marnacja papieru. Kinga właśnie wróciła z odbioru, także przywiozła mi najważniejsze rzeczy, książki drogowe rajdu, książkę do zapoznania, naklejki na samochód, GPS. Najważniejsza rzecz, którą przygotowałem w domu, plan zapoznania. Według niego musimy jechać, bo tak jest na WRC. Od godziny 8 zaczynamy OS1, więc o 7 musimy wyjechać z hotelu. No, Portugalia to taki rajd, że co chwilę śpimy w innym hotelu. Dzisiaj jesteśmy w Coimbrze, jutro śpimy w okolicach Vieira do Minho, potem znowu jedziemy do Porto, a potem znowu do Coimbry i tak będziemy jeździć w kółko. Także no, jesteśmy przygotowani. Jutro ruszamy do zapoznania, w sumie najważniejsza część rajdu. No i zaczynamy zapoznanie. Pierwszy dzień. Dość dużo tras do opisania. Ale że jako tu już byliśmy, to wiemy gdzie jechać.